Naszym dzisiejszym pacjentem jest termostat do BMW serii 1. On też jeździł w seriach 3, generalnie przeznaczony do silnika N46B20. Jest to taka trochę specyficzna konstrukcja, bo oprócz samego termostatu tutaj, takiego zwykłego mechanicznego, ma jeszcze wbudowaną grzałkę. Ta grzałka podgrzewa termostat w sytuacji, kiedy silnik jest mocno obciążony, żeby ten termostat się bardziej otworzył i żeby odpowiednio schłodzić silnik, odpowiednio bardziej, ponieważ te silniki mają bardzo wysoką temperaturę pracy pod niskimi obciążeniami. Sam termostat mechaniczny otwiera się przy 105 stopniach, a temperatura pracy silnika to stopni 110. Kiedy ostrzej potraktujemy silnik, wówczas DME wysyła sygnał prąd do grzałki, która to otwiera się i temperatura spada poniżej 100. Ponieważ ja nie potrafiłem znaleźć informacji na temat tego, jak zdiagnozować, czy ta grzałka jest sprawna, czy nie, a mój komputer z jakiejś przyczyny ani nie pokazywał błędu, ani nie chciał obniżać temperatury silnika podczas takiej ostrzejszej jazdy, stwierdziłem, że wymienię termostat, bo przed dalszym diagnozowaniem muszę mieć pewność co do tego, czy termostat jest sprawny. Nie wiem, być może on się po prostu gdzieś zaciął i nie reaguje na tą grzałkę, która działa prawidłowo. No to stwierdziłem, że zakupię nowy i przy okazji zrobię ten film, żebyście mogli się dowiedzieć, jaką prawidłową rezystancję powinna mieć ta grzałka. Tak więc za chwilę sobie podepniemy tutaj omomierz i zobaczymy, jak ten parametr wygląda. No i tak, omomierz mamy już podłączony. Jak widać, rezystancja tej grzałki to 15,2 ohma. Myślę, że jest ona o te 0,4 ohma niższa, bo oporność tych przewodów niezbyt dobrej jakości, którymi ja mierzę, to 0,4 ohma. W każdym razie, jeśli sprawdzacie swoją grzałkę termostatu, to z taką właśnie rezystancją musicie się liczyć coś koło 15 ohmów.